Undead Girl Murder Farce. Anime ocenione na 7,87 przez lekko ponad 64 tysiące osób. Anime ma 13 odcinków i było emitowane w okresie 6 lipiec 2023 do 28 września 2023. Producentami są Dentsu, Kodansha, Fuji TV i kilka innych. Czy anime jest warte obejrzenia? Czy zagadki detektywistyczne w tym tworze były ciekawe? Czy dodatek w formie zjawisk nadnaturalnych był tu potrzebny? Cóż, zobaczymy. Witam serdecznie, z tej strony KRJ i witam w kolejnym filmie na tym kanale. Dziś opowiem wam o moich wrażeniach z anime. Anime, które polecił mi znajomy i powiedział, że jest to naprawdę kawał dobrej produkcji, więc postanowiłem się za to wziąć i obejrzeć. O czym w ogóle jest to anime? Undead Girl Murder Farce to anime opowiadające na początku o pewnym mężczyźnie, Tsugaru Shinuchi, który występuje w cyrku, gdzie walczy z demonami albo też oni. Warto nadmienić, że nasz bohater jest pół człowiekiem i pół demonem. Pewnego dnia napotyka pewną kobietę w stroju służki i nazywa się Shizuku Hasei. Przy pierwszym spotkaniu od razu stanęli w szranki. Walkę ich przerwał głos, który ku zdziwieniu bohatera nie wydobywał się z ust służki, a z klatki ptasiej, którą miała za sobą. W niej była głowa. Sama głowa, która bez problemu mówiła i jest to pani naszej Shizuku, a nazywa się Aya Rindu. Żyje ona prawie 1000 lat i opowiada historię, że jej ciało zostało wykradzione i prosi naszego bohatera o pomoc w odnalezieniu ludzi, którzy są za to odpowiedzialni. I jak się też okazało, w skład tej grupy wchodzi człowiek, który eksperymentował naszym Tsugaru, więc ten się zgodził. W taki oto sposób nasi bohaterowie ruszyli do Europy, by rozwikłać nie tylko tę sprawę, ale kilka innych, jak kwestia wampirzej rodziny, gdzie zginęła żona głowy domu, czy sprawa w Anglii z diamentem, który ma zostać wykradziony przez sławnych złodziei, którzy dodatkowo zapowiedzieli, że ukradną ten drogocenny minerał. Co ciekawe, mamy tu też dwie znane postacie z fikcji kryminalnej, czyli Sherlock Holmes oraz John Watson. Zabawne jest to, że nasza bohaterka nie chciała mieć z nim nic wspólnego, bo stwierdziła, że jest dziwny. Jakby kuźwa, mamy grupkę, w skład której wchodzi odcięta głowa, która żyje prawie milenium, gościa, który jest półdemonem i ma nadludzką siłę oraz jest ogromnym śmieszkiem, no i na koniec służka z bronią. I to Holmes jest tym dziwakiem? No dobrze, ale przejdźmy do kwestii samych zagadek, które rozwiązują. Opowiem wam na początek o tych zagadkach pobocznych, bo przyznam, że chociażby sprawa z wampirami była dla mnie ciekawa i nawet sam próbowałem zgadnąć, kto jest za to odpowiedzialny. Później była jeszcze zagadka z plemieniem wilkołaków, a tam się odwalił srogi Saigon. Ogólnie zagadki według mnie zostały napisane bardzo ciekawie i byłem faktycznie zainteresowany, kto jest za to odpowiedzialny i jak to zrobił. Okazywało się też, że pewne sprawy pomogły im w znalezieniu sprawców, którzy zabrali ciało Ai, albo raczej to oni znaleźli ich. I jak się okazuje, główny złol nie pracuje sam i ma do pomocy różnych dziwolągów, którzy też dysponują ciekawymi umiejętnościami, przez co nasi bohaterowie nieraz mieli z nimi problem. Co dodatkowo dynamizuje całą historię i można zobaczyć całkiem niezłe walki. Choć przyznam, że bardziej niż walki interesowały mnie właśnie zagadki, bo to one są najważniejsze w tym wszystkim dla mnie, a zakończenie pierwszego sezonu jasno nam pokazuje, że historia może być poprowadzona dalej. Mówię może, bo wiadomo jak to bywa czasami, że anime nie są kontynuowane. Trudno mi się w sumie tu do czegoś przyczepić, bo to anime mi się oglądało po prostu dobrze, ze względu na praktycznie każdy aspekt. Postacie są dla mnie różnorodne i ciekawe, zarówno po stronie naszych detektywów, ale i po stronie grupy złoczyńców. Moim faworytem z tych złych był chyba Aleister Crowley, który był powiedzmy magikiem. Powiedzmy, bo jednak kryją się za tym jego sztuczki i sekrety. Co ciekawe, mamy tu różne postacie związane z literaturą czy historyczne, jak właśnie Sherlock Holmes czy Phileas Fogg z 80 dni dookoła świata. Taki Aleister Crowley to postać historyczna właściwie, ale nie jestem pewien, czy to na jego podstawie była stworzona ta postać, czy jest to po prostu zbieżność nazwisk. Jest też i potwór Frankensteina, który nazywa się Victor, czyli dokładnie tak jak twórca słynnego potwora. Mamy zatem tu historię, która składa się nie tylko z ciekawych zagadek, które mają pomóc naszym bohaterom, ale i z różnorakich nawiązań do literatury i postaci zaczerpniętych z tych książek. Całość była dla mnie naprawdę ciekawa i wciągająca, choć momentami psuł mi nastrój głupkowaty humor naszego Shinuchiego, chociaż taka jego natura. Zresztą to sprawiało, że nie wiadomo było czego się od niego spodziewać, bo pewna postać go nie wzięła na serio i dostała srogi wpierdol, także trzeba na niego uważać. Okej, przejdźmy do małego podsumowania. Fabuła. Fabuła dla mnie była naprawdę przyjemna i wciągająca. Sprawy, którymi się zajmowali, były dobrze napisane, postacie były różnorodne i ciekawe, wątki związane ze sprawami nadnaturalnymi były dobrym posunięciem i smaczkiem w tym świecie, także historia w tym tworze jest na plus. Audio.
Przyznam, co rzadko się zdarza, podobało mi się intro w tym tworze i muzyka była dla mnie klimatyczna, więc pod tym względem mi się również podobało. Kreska. Bardzo ładnie została wykonana Aya, a raczej sama jej głowa. Niezwykle piękną jest postacią, ale i reszta została naprawdę dobrze wykonana. Różnorakie krajobrazy, zwłaszcza przy wiosce wilkołaków, były dla mnie imponujące. Podsumowując, Undead Girl Murder Farce to anime naprawdę ciekawe i bardzo mi się podobało. Może nie jest to produkcja 10/10, ale oglądało mi się to niezwykle dobrze. Jestem ciekaw, czy zostanie wypuszczony drugi sezon, choć to anime wyszło w zeszłym roku, to obstawiam, że będzie trzeba chwilę poczekać. Ja przyznam, że jestem ciekaw, jak potoczą się dalsze losy naszych bohaterów. Poczeka ich kolejna podróż i na dodatek muszą uważać przed niebezpiecznymi wrogami, w skład których wchodzi banda popaprańców, ale myślę, że nasza trójka detektywów znajdzie jakiś sposób na pokonanie ich. Także to tyle. Dziękuję za wysłuchanie, dziękuję za poświęcony czas i życzę miłego oglądania. No hej, chciałbym Was zaprosić serdecznie do linków znajdujących się w opisie. Przede wszystkim do mojego kanału na Twitchu oraz do mojego serwera na Discordzie. Serdecznie zapraszam i pa!